Jeszcze do Ambony nie dojechałem, a tutaj już jelenie są. Co ciekawe, były razem z Danielami. Nie zdążyłem kamery wyciągnąć, bo były z lewej strony jeszcze stały Daniele z nimi. A mówią ludzie w Polsce, że Daniele się nie lubią z jeleniami. Dobra, podjedziemy pod Ambonę. Jeszcze kawałek auto schowamy i idziemy usiąść. Nasz bór. Witam Was. Słuchajcie, widzieliście. Dojeżdżałem na miejsce zasiadki, na tą Ambonę, w miarę świeżą. Z chłopakami postawiliśmy chyba 2 lata temu. I co? Jelenie już były. Ogólnie zwierzyna dzisiaj bardzo szybko ruszyła. A dlaczego? A dlatego, że jesteśmy po burzy. Po pierwszej w tym roku burzy. Pierwsze wiosenne błyskawice, wiosenne grzmoty, pierwszy majowy deszcz. No i co Wam powiedzieć? No i zwierzyna wyszła na żer dużo szybciej niż normalnie. No, nie wiem, czy jesteśmy za późno. Po prostu one są szybciej. Ale jak już dojeżdżałem, to widziałem masę zwierza drobnego. Słuchajcie, poczynając od grzywaczy, zające już były na polach, bażanty, kaczki gdzieś przeleciały, więc taki dzisiaj naprawdę ta niedziela, bo dzisiaj mamy niedzielę, ta niedziela się zapowiada naprawdę świetnie. Przede wszystkim jest bardzo duży ruch zwierzyny w łowisku. No i napawa mnie to optymizmem i przyjechałem trochę odpocząć. Powiem Wam coś, że miałem nie brać tego sprzętu do nagrywania. Miałem nie brać kamery ze sobą, ale stwierdziłem, że no wezmę. No zawsze są sytuacje takie, że może będzie coś takiego, co warto nagrać, tak? No ale jak już to wszystko przytaszczyłem tutaj, no to nagrywam odcinek. Może się uda coś ponagrywać, więc mamy dzisiaj niedzielny wieczór, jeszcze powiedzmy bardzo późno popołudnie, wczesny wieczór. Zapolujemy sobie z zasiadki, przestało padać, nie wiem, 15-20 minut temu. I zasiedliśmy z jednej strony, z tyłu widzicie, mamy las, mamy łąkę, jakieś pola uprawne, trochę uprawa rzepaku przed nami. Myślę, że od razu Wam powiem, dziki na kukurydzę nie chodzą na tą zasianą i bardzo dobrze. I jeszcze jej nie znalazły, więc na razie jest super, ale myślę, że kwestia 1-2 nocy maksymalnie już trzeba będzie tam dyżury pełnić. Tymczasem posiedzimy tutaj i zobaczymy. Może coś nam dzisiaj tutaj do kamery jeszcze wyjdzie. Chociaż myślę, że na 100%. I dzisiaj może być trochę znowu odcinek przydługawy, ale tematy są dwa. Jeden to sobie zobaczycie, bo też wziąłem nie bez kozery, wziąłem ze sobą celownik termo, wziąłem ze sobą Infireya TH50 i wziąłem Findera, więc jeżeli nam tutaj jakiś zwierz się pokaże, postaram się Wam ponagrywać, żebyście ocenili. Krótko Wam powiem, dlaczego uważam, że Infiray TH50 moim zdaniem jest absolutnie w czołówce najlepszych celowników. Czy jest najlepszy, tego Wam nie powiem, ale dobrze wiecie, że testowałem bardzo wiele różnych celowników i zostałem przy TH50, ale to Wam wytłumaczę później, bo wiele osób inaczej. To, co Wam teraz będę nagrywał, to jest podyktowane też Waszymi mailami, Waszymi pytaniami, jaki celownik termowizyjny kupić, żeby wydać jak najlepiej pieniądze. No to ja odpowiadam z reguły, jeżeli zależy Ci na ergonomii, na wielkości, na bardzo dobrym obrazie, na powiększeniu wyjściowym, i to jest właśnie słowo klucz, powiększenie wyjściowe 3,5, luneta, celownik w kształcie lunety z bardzo dobrze trzymającą baterią, z największym wyświetlaczem, to bierz TH50. Jeżeli nie zależy Ci na dalmierzu, na jeszcze większym przybliżeniu wyjściowym, 5,5 na przykład, na bardzo dobrym obrazie, tylko że na gabarytowo optyce większej i wyglądającej jak półluneta, powiedzmy bardziej militarnie, wybierz Sonopexa S10. Natomiast tutaj zobaczycie później Sonopexa, również mam tego najnowszego Rexa, już zamontowany, przestrzelany, już chyba jakiś materiał nawet był na kanale, no był, przecież z Mariuszem byłem z nim, więc Wam ponagrywałem, więc będziecie mieli jakiś tam obraz tego. Natomiast TH50
przy polowaniu jeżeli nie strzelacie daleko, a chcecie precyzyjnie ulokować krzyż, ulokować kulę i precyzyjnie móc jak najlepiej położyć krzyż na zwierzu, no to TH50 się sprawdza jak najbardziej. Do patrzenia Finder FH50R najnowszy, dlatego że on ma dalmierz i tego brakuje w TH50. Naprawdę brakuje tego dalmierza, więc zresztą ja Wam wiele razy wspominałem, że TH50, że lepiej mieć dalmierz w urządzeniu obserwacyjnym niż w celowniku. Natomiast Senopexa Rexa S10 kupowanie bez dalmierza to jest pomyłka, jeżeli nie macie dalmierza w spoterze, to od razu Wam mówię. A co tam idzie? Kobieta z psami. No nic, sobie spaceruję po ściernisku, niech sobie chodzi. Mi tam nie przeszkadza. Jak sobie dziewczyna chodzi. Więc powiem Wam, że ze względu na powiększenie 5,5 w Rexie S10, no to tam bez dalmierza to się po prostu będziecie mylić. Po prostu będzie się Wam wydawało, że jest to zdecydowanie bliżej, a wcale to tak nie jest, ponieważ termo Wam pokazuje obraz całkowicie cyfrowy i o tym proszę pamiętajcie. Pozdrawiam kolegę Tomka, prezesa koła, który kupił u mnie TH50 i w pewnym po użytkowaniu po roku mówi, że jego ten obraz denerwuje. On by chciał noktowizję, dlatego że on ma totalnie obraz cyfrowy. On się czuje jak w grze komputerowej. No i sporo jest takich osób. I pamiętajcie, że przy termowizji naprawdę dalmierz jest moim zdaniem, może jest za duże słowo potrzebny, ale bardzo, bardzo wskazany. Wyciągnąłem tego Finderka. Pokażę Wam, dlaczego się też zdecydowałem na niego. I zostanie ze mną dłużej. Będziecie go widzieć częściej. Gabaryt, moi drodzy, gabaryt, wielkość tego urządzenia. Wymienna bateria, która jest dedykowana tutaj. Taką drugą mam. Na jednej baterii chodzi około 3,5 godziny. To Wam mogę powiedzieć, nie wiem ile jest napisane w instrukcji, ale ja nigdy nie wierzę w to, co napiszą, bo napisać co można wszystko. Ale są dwie w komplecie, drugą mam w kieszeni. I gabaryt i wielkość tego urządzenia jest po prostu niesamowicie ergonomiczna. Dalmierz wbudowany laserowy, który mierzy naprawdę świetnie. I ja używając teraz TH50 wyciągniemy, to mam tutaj. A ja już widzieliście kilka razy, to jest moja TH50 wersja V2, posadzona tak niziuteńko, jak się tylko dało najniżej. I patrząc na gabaryt optyki, wielkość, powiększenie wyjściowe 3,5, okrągły obraz, możliwość przestrzelania na 3 jednostki, ja to też mam przestrzelane na 223 i na drugą R8 w 308. I ten ale bym sobie zrobił teraz. I ten zestaw kompletny daje Wam możliwości polowania o każdej porze, w każdych możliwych warunkach. Tu macie urządzenie z dalmierzem, małe, ergonomiczne, lekkie, a tu macie jeden z najmniejszych celowników, gabarytowo najlżejszych, z dobrze trzymającą baterią, z matrycą 640, zresztą tu też jest matryca 640H i daje Wam to. To jest właśnie to, co ja bardzo długo szukałem, aż w końcu sobie dobrałem, trafiłem i mam. I właśnie to powiększenie 3,5 w Infireju w TH50 robi robotę. Dlatego, że pamiętajcie o tym, że najlepszy obraz, jaki uzyskujecie, zawsze macie na powiększeniu startowym. Każde zwielokrotnienie tego obrazu powoduje Wam, że ten obraz się Wam będzie rozjeżdżał. Dlatego na przykład z Rexem, a z poprzednim modelem poprzedzającym Rexa, Senopexa S10, mówiłem polować na lisy. Ponieważ tam naprawdę można było precyzyjnie strzelać na granicznych dystansach z termowizji. I to się sprawdzało. Jest to, jak to mój kolega Paweł z Łodzi mówi, który był też na kanale, poznaliście, potęga. Więc powiem Wam, że naprawdę się to sprawdza. Natomiast TH50 daje radę i mi ze względu gabarytowych przede wszystkim nie waży dużo. Obiektyw ma 50, spokojnie wystarcza i jest to naprawdę świetny celownik.
Aczkolwiek spotery uważam, że w tej chwili Finder FH35R jest naprawdę niezły, jest naprawdę fajny. Czek, bo ja Wam powiem czym rzecz. Wolałbym spoter mieć na przykład do matrycy tej 1240. Dlaczego? Dlatego, że wtedy macie startowe powiększenie mniejsze, ale obraz macie naprawdę niezły. Natomiast spotter służy nam do czego? No głównie do tego, żeby tego zwierza zlokalizować i ocenić, sprawdzić przed strzałem. No, znowu brzmi. Ocenić, sprawdzić, czy to jest płeć męska, czy to jest płeć żeńska, zobaczyć, czy jest to czy na przykład na dystansie, nie wiem, 800-900 metrów, czy są to sarny, czy są to dziki i tu potrzebujemy obraz idealny, natomiast nie potrzebujemy tu dużego powiększenia. W celowniku odwrotnie, powiększenie startowe im większe, tym lepiej. Dlatego wyszły teraz celowniki nowe na matrycy 1240, ale niestety one mają powiększenie albo 1,75, albo nowy Infiray ma powiększenie 2,0. I tutaj ja nie wiem i nie daję głowy, czy przyszłoby mi do wyboru dzisiaj, czy nie zostałbym znowu przy TH50. No bo tutaj już jest aż 1,5 przy celowniku, elektrooptyce, aż 1,5 różnicy mamy na korzyść TH50. To tak pokrótce Wam powiem, więc dla mnie jest to sprzęt jak najbardziej się sprawdzający i chcę z nim trochę dłużej popolować. A Wy będziecie mieli obraz praktycznie w każdych warunkach, aczkolwiek pamiętajcie o jednej rzeczy, że idziemy w ten moment sezonu, kiedy ta termowizja, ja jej używam mało. Nie ukrywam, wiadomo, że jak przyjdzie nam dyżurować przy uprawach, czy to będą ziemniaki, czy to będzie jakaś pszenica narażona na szkody, czy to będzie teraz zasiew kukurydzy, pewnie myślę, że w ciągu kilku dni będziemy już tam dyżury mieć na niej, no to wtedy jak najbardziej tak. Natomiast zdecydowanie wolę polować wieczorem, bo ta zwierzyna będzie wychodziła wcześniej, co widzieliście na przykład przed chwilą, że jelenie nam już były na polach. Myślę, że po tym deszczu jest tu szansa na to, że i dziki się pokażą szybciej albo wcześniej rano, bo ta zwierzyna schodzi po prostu z tych pól. Można ją jeszcze spotkać na polach w trakcie żelu, więc ja wtedy raczej się przysiądziemy na kiplaufa i będziemy sobie polowali z bronią lekką, z optyką dzienną, dzienno-nocną tak naprawdę, ale ze zwykłą. Takie polowanie daje mi więcej radości, daje mi więcej fanu niż polowanie z elektrooptyką, tak? No ale słuchajcie, nie wiem jak to będzie w tym roku, ale szkody nam się zapowiadają. No zobaczymy, ja nie chcę wróżyć z fusów, ale może być niewesoło, tak powiem. Dobra, słuchajcie, wziąłem sobie pomarańczka, zaraz sobie go obiorę, bo ja tak lubię sobie pomarańcze. Już mam trochę, ale nie jest farby brudne. Lubię sobie posiedzieć i zjeść pomarańcza na ambocie, go obrać, więc będę z Wami rozmawiał i obierał będę pomarańczkę. Nóż, jak nie wiecie jaki jest nóż dobry, to też Wam powiem. To jest przetestowany, użytkowany. To jest akurat nóż Blazera, który teraz nawet potaniał. Jest zrobiony przez Eke, jest tu nawet nazwa, ale to jest nóż tego. Tu mamy do otwierania błony brzusznej. Bardzo ostrą klingę. A tu mamy oczywiście do patroszenia. Ja go używam praktycznie cały czas. Włożymy go sobie w laser, daje ładny taki możecie, pewnie widzieliście, tak? Na niejednym materiale. Laser daje takie ładną pochwę z tworzywa i fajnie się to na pasku nosi. Ja to często noszę na bocznej kieszeni. Dobra, kończąc już temat termo, później sobie zobaczycie jakiś obraz tego termo, jak już się zrobi ciemno, to spróbuję Wam to zgrać oczywiście i wrzucić. Może jak będę montował, to podłożę swój głos. Ale co Wam chciałem powiedzieć? Ale zanim Wam to powiem, to przejdziemy sobie do tego, Wam coś przeczytam. Tylko musicie mi dać chwilkę, bo muszę to odnaleźć. Pozwolicie, że imię i nazwisko zostały to dla siebie, mimo że ta osoba nie chce, żeby je tutaj podawać. Natomiast kolego Kamilu, czy mógłby kolega poruszyć temat przyjmowania zarówno stażystów, jak i członków w formie rezydenta oraz członków koła do kół łowieckich? To jest temat, który się przewija bardzo, bardzo często.
w bardzo, ale to bardzo wielu mediach łowieckich. Nawet takie pytanie dostał kolega prezes Naczelnej Rady Marcin Możdżonek. To jest, krótko mówiąc, odbetonowanie związku. Słuchajcie, my mamy tą przypadłość, szczególnie te koła, których zasiadają w zarządach osoby, które traktują łowiska jak swoje prywatne. I to jest najgorszy problem. Ja mogę sobie tutaj mówić, mogę apelować, mogę prosić. To i tak to jest tak jak grochem o ścianę, bo osoby te, które są prezesami kół, łowczymi kół, nie chcą nawet przyjmować stażystów do koła. To jest po prostu totalnie naganne. Absolutnie w 100% to jest naganne i to nie powinno mieć w ogóle miejsca. Więc powiem Wam tak, pokrótce. To musimy, my, myśliwi, a szczególnie ci myśliwi, którzy chcą się dostać do tych kół, musicie tworzyć, ja Wam w tym pomogę, tak jak będę mógł, musimy tworzyć taki nacisk, powiedzmy w cudzysłowie społeczny, ale społeczny, myśliwych, na Naczelną Radę i na Zarząd Główny. Tu naprawdę nie trzeba wielkich cudów, tylko tu trzeba wystosować odpowiednie przepisy. Jeżeli mówi się coś o zmianie statutu, mówi się o zmianach jakichś tam, ponoć już Marcin nawet powiedział, że trwają prace nad ustawą, prawo łowieckie. Nie wiem, jakie tam będą zmiany, ale moim zdaniem tam jest jeden prosty zapis, że jeżeli myśliwy jest niezrzeszony lub zacznijmy od początku, jeżeli jest myśliwy, który jest osoba wyrażająca chęć odbycia stażu łowieckiego i zamieszkuje na terenie danego obwodu łowieckiego lub sąsiedniego obwodu łowieckiego, bo może być tak, że mieszka na terenie, nie wiem, OHZ-u Lasów Państwowych, albo mieszka na terenie, nie wiem, Parku Narodowego. No różne sytuacje są, ale mieszka w powiecie X, no to w tym momencie powinien być zapis zrobiony taki, że dzierżawca obwodu łowieckiego najbliższego, czy ościennego, nie wiem, to ja nie jestem prawnikiem, ktoś tu musi ułożyć, nie ma prawa odmówić takiej osobie odbycia stażu. Po prostu nie ma. I powinni tacy stażyści być przyjmowani i ten staż powinien być że tak powiem, ten staż powinien być odbyty, przeprowadzony i powinniśmy takie osoby przyjmować. Kolejnym zapisem, który powinien nastąpić, to jakby ja jestem bardzo przeciwny narzucania komuś czegoś. Strasznie. Ja nie lubię przymusu, sam nie lubię, jak ktoś do czegoś mnie zmusza. Natomiast później, jeżeli taka osoba odbędzie staż, powinna mieć możliwość przyjęcia na rezydenta. I wtedy nie tak, że ktoś się będzie prosił. Po prostu powinna mieć możliwość zostać przyjęta na rezydenta. Rezydentem można być do 3 lat. Czekajcie, zobaczę, czy nic tu nie ma. Nie ma nic. Można być rezydentem do 3 lat. I teraz to już w tym momencie piłka jest jakby po stronie rezydenta. I on robi wszystko, żeby zarząd koła go do tego koła przyjął. Natomiast no też nie można stawiać jakby zarządu koła w tej najgorszej pozycji. No bo są osoby takie, które po prostu zrobią staż no powiem brzydko, zrobią staż po znajomości albo za ambonę, albo za pieniądze. Nie ma ich cały rok i nagle chcą być przyjęci, odstrzał na 10 dzików i polować. Nie o to w tym chodzi. Więc tutaj jakby pół drogi robi koło, zarząd koła, a drugie pół tego przedsięwzięcia należy do stażysty. Później do rezydenta, więc niech on zrobi wszystko, żeby się pokazać. Im więcej nas będzie w zrzeszeniu, tym lepiej. Tym będziemy mieć większą siłę przebicia. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli ten nowy myśliwy, nowy rezydent się okaże osobą wartościową, może być, nie wiem, ktoś wchodzi do łowiectwa w wieku 20 lat, wieku 30, wieku 40, różnie, ale on może umie grać na sygnałówce, może ma pasję oprócz łowiectwa kynologię, być może będzie miał psa do poszukiwania postrzałków, być może będzie miał wyżywa do polowania na pióro.
być może będzie miał pasję strzelecką, będzie reprezentował koło na zawodach, tak? Przecież tych możliwości jest masę, naprawdę masę. Także powiem wam, że być może to jest rolnik i on będzie uprawiał poletka za jakiś zwrot tylko kosztów, będzie to robił z pasji, będzie mógł służyć wiedzą i tak dalej. No to jest możliwości, to jest naprawdę masę, ale trzeba temu człowiekowi dać się wykazać. Ale jeżeli koła na siłę nie przyjmują, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć, oni na siłę nie przyjmują, no to co ja wam mam powiedzieć? Po prostu nie, bo nie. Albo piszą mi ludzie, jak ja bym wam pokazał wszystkie maile, które ja mam od myśliwych, mało tego, nie są tylko ich wiadomości, tylko to jest czasami, często, nie czasami, załącznikami kół łowieckich, że nie przyjmują na staż. Słuchajcie, kilka wam powiem takich kuriozalnych odpowiedzi. Ja to na miejscu osoby, która się zgłaszała na staż, to przesłałbym to zarówno do Prezydium Naczelnej Rady, tą odpowiedź Zarządu Głównego, Zarządu Okręgowego właściwego, żeby zobaczyli, jak koła są zarządzane. Nie przyjmujemy na staż bez COVID. To było w dobie COVID-u. Rozumiecie to? Nie przyjmujemy na staż bez COVID. Albo odpowiedź myśliwych w kole jest tam chyba, tam ktoś odpisał 45. Nie przyjmujemy na staż, ponieważ nie możemy wyznaczyć spośród wszystkich myśliwych osoby, która poprowadzi stażystę w kole. No ręce mi opadły. No po prostu ręce mi opadły. I takich odpowiedzi to ja mam kilkanaście. To jest po prostu jakiś absurd. Albo nie przyjmujemy na staż, bo jest nas za dużo w kole. No co to ma do rzeczy? Ja się pytam, co ma piernik do wiatraka? No. Ale ja się nie dziwię tym młodym ludziom, że oni są sfrustrowani, że oni próbują się dostać na ten staż i nie potrafią. Ja miałem trochę inną sytuację. U mnie polował mój dziadek, poluje mój brat, poluje brat mojej mamy, poluje mój kuzyn, mój tato. My jesteśmy z takiej rodziny, że dużo osób poluje, więc ja miałem trochę inaczej. Natomiast jak ja słyszę te tłumaczenia, no bo nie wiem jak to nazwać inaczej, to takie wymówki zarządów kół, że nie przyjmują stażystów w ogóle, to jest jedno wielkie nieporozumienie. I ja uważam, że tutaj tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie rola Naczelnej Rady i Zarządu Głównego. Bo to się w głowie nie mieści. Fakt faktem, że jeżeli w tej chwili widać, że Naczelna Rada wyszła do myśliwych, pokazała się, jest aktywna w mediach, kontakt jest, więc można, co kieruje do was. Stażyści przyszli. Powysyłajcie to do odpowiedzi, które macie, które przysyłacie mi. Wyślijcie do Marcina Możdżonka, do kolegi łowczego krajowego. Niech zobaczy. Po prostu niech zobaczy, bo to jest jakiś jeden wielki absurd. I tu naprawdę nie trzeba dużo. Statut można zmienić, weryfikować te przepisy, zrobić to mądrze, ale nie możemy się zamykać. A wszystkie te zarządy kół, które taką politykę prowadzą, to ciągną nie koło swoje na dno, tylko cały związek. Cały związek. Więc jak to tłumaczenie starszych kolegów, nie będziemy ich przyjmować, bo nam wszystko wystrzelają. Nie możemy ich przyjmować. No wszystko wystrzelają, mówi. No i to jest po prostu, zamiast budować tą społeczność taką silną, mocną, zjednoczoną, żeby było nas lokalnie. Przede wszystkim, słuchajcie, ogół się tworzy od dołu. Jeżeli lokalnie koła będą silne, mocne, będą miały przedstawicieli każdej grupy społecznej, kierowców, leśników, lekarzy, służby mundurowe i tak, to możemy sobie to wymieniać, tak? No to takie koło będzie mocne. Ono będzie miało jakby przełożenie w każdej branży. Natomiast jeżeli my się zamykamy tylko we własnym gronie, we własnym sosie, no to nigdy nie będzie dobrze. Nigdy. Dobra, to tak pokrótce. Ten wstęp oczywiście wyszedł nam długi. Teraz czekamy na zwierzynę. Pozwolicie, że ja sobie zjem pomarańczkę. I może nam coś tutaj się pokaże. Może jakieś dziki wejdą. Trochę wody docedziło. Mokro jest. Może jakieś kabany wejdą. Ale lepiej, żeby wyszły tu z tyłu na tą łąkę.
bo tutaj z tego rzepaku ciągnąć to będzie kiepsko. Poza tym jeszcze zanim do ciągnięcia, to jeszcze musimy wybrać, najpierw muszą wyjść, trzeba wybrać odpowiednią sztukę, strzelić, trafić, dopiero później się martwić, więc nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, ale nie ukrywam, że wolałbym je tam. Także jak coś wyjdzie, to do Was wracam, czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, kto nie subskrybuje, kliknijcie subskrypcję, idziemy na 50 000, więc za chwilę będzie nas 50 000, więc jestem z tego bardzo dumny. Napiszcie komentarz, za który Wam od razu z góry dziękuję. Zwykły dashboard wystarczy, żeby się to pozycjonowało wyżej. Zostawcie łapę do góry, to zawsze napędza, oszukuje algorytmy i napędza jakby wyświetlenia, więc trafia to do większej ilości osób. A jeżeli uznacie, że materiał jest warty udostępnienia, no udostępnijcie na swoim Facebooku, na swoim Instagramie. To chyba tyle. Jak coś wyjdzie, to do Was wracam. Delbur. No i tylko skończyłem do Was mówić. Jeszcze pomarańcza nie zdążyłem zjeść. Już zwierzyna jest. Tam, gdzie chcieliśmy. Tylko nie taka, jaką chcieliśmy. Gdzie rogacz? Z kozą. Sobie poglądamy, bo to przecież sezon na kozły tuż, a Wy to pewnie oglądacie już, jak jest sezon. Nie jest stary rogacz. Biała plama nad wiecznikiem, mocno widoczna. Jakiś tuszy nie za duży, mniejszy od tej kozy chyba. Nie za duży ten koziołek, ale sobie powolutku podąża. Ale parostki dosyć grubawe. Proszę już to. No, wychodzą nam jelenie. Nas Wam pokażę. Daleko, bo daleko, ale wychodzą. Muszę je tu namierzyć rozsąd. Widzicie? Teraz spróbujemy je nagrać Finderem i TH50. Jest dzień biały, więc też jest inna czułość termiczna. Dobra, palimy Findera. Teraz Wam je nagram. ...420 metrów to jeleń jest. Od razu widać, że to w Finderze łania ścielakiem. Możecie sobie... Staram się Wam to wkleić oczywiście. Teraz te same jelenie nagramy sobie TH50. No i to jest też właśnie przypadłość tego TH50, bo ona jak się włącza, to powiem Wam, że muł to jest straszny. Idą tutaj nam zapozować.
pada deszcz. Słuchajcie. Dojeżdżamy do powiększenia większego. To już się obraz rozmywa. Ale to jest właśnie to, że macie 3,5 na starcie i to jest naprawdę mega. Ale ogląd będziecie mieli z jednego urządzenia, z drugiego i z normalnej kamery. Zaczyna padać coraz bardziej. Tam są ciemne chmury. Obawiam się, że jak lunie tym deszczem, dobrze, tam ona ma szczelny dach. To nie jest dobry moment do pokazywania wam termo, tak? Wilgotność duża jest po deszczu, jednocześnie przed deszczem i w trakcie deszczu. Więc to wcale nie jest najlepszy moment do testowania termowizji, ale 414 metrów, czy tam 420. Oczywiście wam to wkleję z tego finderka, wkleję wam to z TH50 i zobaczycie, że widać idealnie, że to jelenie są, że tutaj nie ma pomyłki żadnej, tak? Wątpliwości, że tak powiem. Nie działa dobrze. Cały czas patrzę na to niebo i powiem wam, że będzie lało dzisiaj. Ale to dobrze, dawno nie padało. Myślę, że deszcz potrzebny. Lepiej niech pada, bo ta kukurydza im szybciej dostanie wody, im szybciej skiełkuje i będzie problem przynajmniej na zasiewie rozwiązany. Jest ciepło, więc niech popada. No nic, siedzimy dalej. Powiem wam, że żarty się skończyły.